Cześć, witam na kanale Ewa Marchewa. W dzisiejszym zapraszam na przygotowanie sałatki wiosennej. Jesteśmy w okresie poświątecznym, zostało nam trochę wędlin, mięsa, zostało nam pewnie trochę jajek. Poza tym wkroczyliśmy w okres wiosenny, kiedy mamy już nowaliki. Dlatego chciałam połączyć te dwie rzeczy. Te pozostałości po świętach z tym, co możemy wykorzystać na bieżąco, czyli z dobrodziejstw wiosny. Dlatego stworzę tą sałatkę wiosenną specjalnie dla Was. Do przygotowania sałatki potrzebujemy 2 pęczki rzodkiewek, 2 pęczki szczypiorku, 6 jaj ugotowanych na twardo, gotowałam około 8 minut, 250 g twarogu, około 200 g szynki, poza tym 3 łyżki śmietany lub jogurtu. Ja użyję śmietanę 12%, 2 płaskie łyżki majonezu, łyżkę pełną keczupu, poza tym dużą szczyptę papryki czerwonej, wędzonej, pieprz, sól, cytrynę. Zaczynamy przygotowanie sałatki. Zacznę od pokrojenia szynki. To będzie pierwsza, najniższa warstwa. Zaczynam od szynki. Szynkę kroję w kostkę. Tu mam więcej niż 200 g, ale użyję tylko tyle, ile będę potrzebowała. Oczywiście macie jakieś pozostałości poświąteczne, wędlin, możecie oczywiście wykorzystać do tej sałatki. Będzie to doskonałe połączenie z nowalikami. Pierwsza warstwa ląduje w misce. Jeszcze trochę szynki. Oczywiście proporcje możecie zmieniać w tej sałatce w zależności od ilości gości lub osób jedzących tą sałatkę. Może być znacznie większa porcja lub mniejsza. Myślę, że tyle wystarczy. A jeszcze jeden plasterek dodam. Następną warstwą będzie twaróg 250 g białego sera, który możecie pokruszyć. Ja postaram się go pokroić, jak mi się uda, w paski, myślę. Dodaję ostrożnie twaróg, żeby nie pobrudzić ścianek miski. Mamy kolejną warstwę. Teraz na ser pokroję szczypiorek, czyli kolejna warstwa szczypiorkowa. Możecie też szczypiorek połączyć z cebulą. Ja mam tutaj akurat dymkę. Również mogę ją wykorzystać do tej sałatki. Warstwa szczypiorkowa wylądowała w salaterce. Jeszcze trochę dymki.
Dynki już nie udało mi się tak ładnie pokroić, ale ją trochę rozdrobnię. Kolejną warstwą będą jajka. Jajka jak najdrobniej Wam się uda. Możecie pokroić lub wykorzystać taki przyrząd do cięcia jajek. Otworzę taką krateczkę. No, drobno pokroić w kostkę może. Już mamy kilka warstw. Teraz jeszcze pozostała rzodkiewka. Rzodkiewkę możecie pokroić w kostkę. Możecie też rzodkiewkę zetrzeć na tarce. Ja zetrę ją na tarce. Na tarce o dużych oczkach. Trochę zabawy z tą rzodkiewką będziecie mieć, ponieważ trzeba zatrzeć całe 2 pęczki. Dlatego, jeżeli chcecie sobie ułatwić sprawę, możecie pokroić w kostkę. Teraz ta rzodkiewka to jest taka wisienka na torcie, takie wykończenie. Idealna ostatnia warstwa, kojarząca się z wiosną, z nowalikami. Do tej sałatki przygotuję również sos. Sos na bazie majonezu. To będzie taki sos prawie czosnkowy, ale bez czosnku. Ponieważ możecie dodać oczywiście czosnek, jeżeli macie ochotę, jeżeli lubicie. Ja tutaj w tym przypadku obędę się bez czosnku. I ostatnia rzodkiewka. Starta. Trochę jeszcze porozkładam. Równomiernie rzodkiewka. I gotowe. Wykańczamy sałatkę, czyli łączymy śmietanę lub jogurt z majonezem. Musztarda. Oj, co ja mówię? Ketchup. I łyżka cytryny. Trochę pieprzu. Trochę soli. I mieszamy. Wszystko mieszam. Jeszcze trochę papryki czerwonej wędzonej. Trochę jeszcze soli. I gotowe. Przełożę sos do dzbanuszka i polewam. Zobaczcie, sałatka warstwowa gotowa. Sałatka wiosenna. Sałatka wiosenna gotowa. Jeżeli podobał Wam się przepis, subskrybujcie mój kanał Ewa Marchewa. Pozdrawiam, do zobaczenia i smacznego.